Witam Was serdecznie. Czym jest dusza? Nikt nie może jej zobaczyć, dotknąć ani zmierzyć. Dlatego też większość z nas wątpi, ponieważ nasz umysł potrzebuje dowodów, jeśli wiara nie wystarcza. Fizycy kwantowi duszą nazwali nasze DNA jako zbiór informacji i doświadczeń, które wpływa na to, jacy jesteśmy. Ale po kolei. Mniej więcej 300 lat temu Isaac Newton sformułował prawa fizyki, budując tym samym światopogląd materialistyczny i mechanistyczny. Według tych praw początek życia jest przypadkowy i nie stanowimy jedności z naszymi ciałami. Prawa te sugerują, że jesteśmy oddzieleni od świata zewnętrznego, więc mamy bardzo niewielki wpływ nie tylko na to, co dzieje się wewnątrz ciała, lecz także poza nim. Karol Darwin z kolei powiedział, że cechy indywidualnej ekspresywności dziedziczymy od rodziców. Plemniki i komórki jajowe łączą się i powodują powstanie nowej osoby, która musi posiadać coś, co kontroluje cechy potomka. Badania nad podziałem komórek rozpoczęły się na początku XX wieku i ujawniły obecne w komórkach strunowate struktury, które zaczynały się dzielić. Te strunowate struktury zostały nazwane chromosomami. Darwin przekonywał, że natura opiera się na modelu konfliktu i współzawodnictwa. W 1944 roku odkryto, który z fragmentów chromosomu niesie ze sobą cechy genetyczne. W końcu też udało się zidentyfikować materiał kontrolujący geny i wtedy okazało się, że tym materiałem jest DNA. W 1953 roku w swojej pracy naukowej James Watson i Francis Crick ujawnili, że każde pasmo DNA zawiera kolejno ułożone geny. Geny są fotokopiami każdego ze 100 000 rodzajów białek, które stanowią materiał budulcowy ludzkiego ciała. Naukowcy zauważyli, że poprzez zrozumienie kodu genetycznego moglibyśmy zmieniać charaktery organizmów. Rozpoczęto więc projekt badań nad ludzkim genomem, by spróbować zrozumieć naturę genów. W pierwszym momencie naukowcy myśleli, że geny kontrolują tylko formę fizyczną, jednak manipulując genami zauważyli, że mają one wpływ także na zachowanie i emocje. Tym samym pojęli głębsze znaczenie genów, gdyż zauważyli, że geny kontrolują wszystkie właściwości i cechy człowieka. Tak więc pierwotny paradygmat głosił, że to, kim i czym jesteśmy oraz jaki będzie los prowadzonego przez nas życia, jest już wstępnie zdiagnozowane, zaprogramowane w DNA. Jaka jest tego konsekwencja? Ano taka, że charakter i los Twojego życia odzwierciedla dziedziczność, z którą się urodziłeś. Jesteś właściwie ofiarą dziedziczności. To geny determinują to, kim jesteśmy, nasze zachowanie, budowę fizyczność oraz predyspozycje do określonych chorób. I nieraz słyszeliśmy, iż nie mamy wpływu na to, jacy jesteśmy, bo o tym decydują nasze geny, a ich nie da się przecież zmienić. Tymczasem inne badania pokazują nam coś zupełnie przeciwnego. Mamy wpływ na własne DNA. Zespół Edwarda Rubina z Lawrence Berkeley National Laboratory w Kalifornii przeprowadził eksperyment na myszach, usuwając im olbrzymi fragment genomu. Ku zaskoczeniu badaczy, zabieg ten w żaden sposób nie wpłynął na myszy. Był to zupełnie niespodziewany rezultat, ponieważ usunięto obszar, który odpowiadał za istotne funkcje organizmu. Gdy w 1967 roku dr Lipton pracował nad klonowaniem komórek macierzystych, odkrył, że po umieszczeniu identycznych genetycznie komórek na oddzielnych szalkach Petriego formują się z nich różne struktury. Te same komórki na jednej szalce utworzyły mięsień, na drugiej kość, a na trzeciej tkankę tłuszczową. Jedyne, co je różniło, to umieszczenie ich w odmiennym środowisku, podzielenie na 3 szalki Petriego. Okazało się, że to nie DNA zadecydowało, co powstanie z tych komórek, a informacja ze środowiska. I czym jest to środowisko?
Można powiedzieć, że dosłownie wszystkim tym, co otacza komórkę, od sąsiedniej komórki po cały nasz organizm i nasze otoczenie. Wszystko razem oddziałuje na siebie pośrednio lub bezpośrednio. Jakie znaczenie ma wobec tego nasze DNA i te wcześniejsze wszystkie badania, które przeprowadzono? Według doktora Liptona jest ono planem, swego rodzaju schematem dla białek, z których jesteśmy zbudowani. Gdy patrzysz na siebie, widzisz pojedynczą osobę, ale w rzeczywistości jesteś tak naprawdę społecznością około 50 trylionów żywych komórek, a każda komórka jest żywą istotą, czującym bytem, który ma swoje własne życie i działa, oddziałuje wzajemnie z innymi komórkami w naturze społeczności. Staje się to istotne w momencie, gdy zrozumiemy, że zdrowie jest wtedy, gdy w tej społeczności panuje harmonia, a choroba pojawia się wtedy, gdy pojawia się dysharmonia, która dąży do zakłócenia relacji w społeczności. Kolejne warte wspomnienie badania przeprowadził biofizyk Albert Popp. Swoją pracę zaczął od badania benzopirenu, który jest jednym z najbardziej zabójczych kancerogenów, i naświetlał go promieniowaniem ultrafioletowym. Odkrył w ten sposób, że związek ten absorbował światło, jednakże wypromieniowywał światło o zupełnie innej częstotliwości. Następnie Popp przeprowadził to samo doświadczenie na benzopirenie, który różni się od poprzedniego budową jednego pierścienia, przez co jest dla ludzi nieszkodliwy. W przypadku tego związku światło przechodziło przez substancje niezmienione. Albert Popp zastanawiał się nad tą różnicą. Przeprowadził jeszcze testy na 37 innych związkach chemicznych. W końcu mógł przewidzieć, która substancja jest kancerogenna. Za każdym razem czynnik rakotwórczy absorbował światło UV, po czym zmieniał jego częstotliwość. Następnym krokiem była konstatacja, że te związki kancerogenne reagują na światło o długości fali 380 nanometrów. Jeśli związki rakotwórcze reagują jedynie na tę długość fali, to jak sądził, musi się to jakoś wiązać z fotonaprawą. Jeśli tak, to w organizmie musi być jakieś światło odpowiedzialne za fotonaprawę. Związek rakotwórczy musiał zatem permanentnie blokować to światło i zmieniać jego długość, by fotonaprawa nie działała. I przy współpracy z Erhardem Roth, który był znakomitym fizykiem eksperymentalnym, zbudowali urządzenie, które raz na zawsze miało wykazać, że żywy organizm nie emituje światła. I tak powstał duży detektor promieniowania X, który zawierał fotopowielacz umożliwiający pomiar światła foton za fotonem. Roth wypróbował detektor najpierw na nasionach ogórkach, potem ziemniaka. Wniosek, jaki wypływał z tych doświadczeń, okazał się jednoznaczny. Fotony w badanych żywych organizmach były spójne. Spójność kwantowa oznacza, że cząstki subatomowe są zdolne do współpracy, więc ich spójność ustanawia między nimi komunikację. Dalsze doświadczenia przekonały Poppa, że jednym z najważniejszych magazynów światła i źródłem emisji biofotonów jest DNA. To DNA emituje jakąś częstotliwość, a wtedy dostrajają się do niego inne cząsteczki i to może być wytłumaczenie jednej z największych tajemnic biologii. W jaki sposób istoty i każda żywa rzecz przybierają kształty geometryczne. Skąd komórki wiedzą na przykład, że ramię ma być ramieniem, a nie nogą? Popp wykazał w swoich doświadczeniach, że te słabe emisje światła wystarczają do zgrania organizmu. Emisje muszą mieć słabe natężenie, ponieważ komunikacja ta zachodzi na poziomie kwantowym, a większe natężenie byłoby wyczuwalne jedynie w świecie na dużą skalę. Jego eksperymenty wykazywały jednoznacznie, że po pierwsze, wszystkie żywe istoty wydzielają stały prąd fotonów w liczbie od kilku do kilkuset. Światło wewnątrz organizmu może być kluczem do wyjaśnienia kwestii zdrowia i choroby. Zaczynamy chorować,
gdy nasze fale przestają być synchronizowane. Najzdrowsze pokarmy emitują najmniej intensywne i najbardziej spójne światło. To wytłumaczę też za chwilę w dalszej części wideoblogu. Istnieje zdolność organizmu do regeneracji, np. utraconych kończyn, czego przykładem jest salamandra. Jego badania wyjaśniają także bóle fantomowe, homeopatię i akupunkturę. Z kolei dr Frank Kislow w swojej pracy połączył założenia kwantowej rzeczywistości, harmonii i prawideł nią rządzących z życiem duchowym. To metoda łącząca świat fizyki kwantowej z zasadami orientalnych medytacji. Dzięki takiemu połączeniu można uzyskać wewnętrzną harmonię, spokój ducha, a nawet dokonać samouzdrowienia. Według wytycznych doktora Kislowa należy wprowadzić się w stan egzystencjalnej pustki, niezakłóconej czasem, przestrzenią, ani nawet własnymi myślami. Dzięki tej praktyce można uzdrowić nie tylko dolegliwości fizyczne, ale również problemy duchowe. Metoda Kislowa pozwala na głębszy odpoczynek i relaks. A kluczem do sukcesu jest uwolnienie się od negatywnych myśli, czyli wejście w stan tak zwanego eufouczucia, czyli naturalnego stanu umysłu, gdzie goszczą tylko czyste i bezwarunkowe uczucia. I w swojej książce Sekret kwantowego życia używa on porównania człowieka do żarówki. Gdy prąd przepływa przez nas bez oporu, świecimy jasno i długo. Najdrobniejsze zakłócenie naturalnego przepływu elektronów spowoduje więcej ciepła, ale mniej światła. Nasza czysta świadomość jest naszym prądem. I większość naszej populacji jest kiepskimi przewodnikami czystej świadomości i siłą rzeczy powodują walkę i konflikty, nie tylko dla siebie, ale i dla swojego otoczenia. Czyli osoby nieświadome czystej świadomości są jak świecąca żarówka, która daje mało światła przez szerokie spektrum fal, marnując dużo energii jako ciepło. Ci zaś, którzy są świadomi czystej świadomości, są jak światło laserowe. Światło laserowe jest spójne, czyli wszystkie fotony są w harmonii ze sobą nawzajem. I zamiast wystrzelać we wszystkich kierunkach w różnych prędkościach, fotony światła lasera są całkowicie zsynchronizowane. Są jak z jednego umysłu i działają niezwykle silnie. Czyli nasza, podobna do lasera świadomość, jest doskonale skupiona i całkowicie zestrojona z ja oraz ze środowiskiem. Mądrość naszych komórek to jest nowa biologia, która znacząco zmieni cywilizację i świat, w którym żyjemy. Ta nowa biologia odciąga nas od wiary, że jesteśmy ofiarą naszych genów, że jesteśmy biochemicznymi maszynami, że życie jest poza naszą kontrolą. Wprowadza nas w inną rzeczywistość. Rzeczywistość, w której nasze myśli, wiara i umysł kontrolują nasze geny, nasze zachowanie i życie, którego doświadczamy. Ta nowa nauka przeistacza nas z ofiary w twórcę, dzięki czemu jesteśmy bardzo potężni w tworzeniu i rozwijaniu życia, które prowadzimy. Jest to właściwie wiedza jaźni, a wiedza jest mocą. I kiedy zrozumiemy, że geny są tylko respondentami spostrzeżeń odebranych ze środowiska przez błonę komórkową, to możemy wówczas zrozumieć, gdy nasze życie nie toczy się najlepiej, że musimy zmienić nie geny, ale naszą percepcję. Łatwiej zmienić nam percepcję niż nasze ciało fizyczne. I w ten sposób doszliśmy właśnie do definicji duchowości. Duchowość to jest percepcja i praktyka stawania się świadomym ja. Te niektóre z licznych badań, które przytoczyłam, mocno korelują z tym, czego sama doświadczyłam, ale co również zauważam w Waszym życiu i myślę, że Wy również. Bo jak wytłumaczyć, że poprzez zmiany w żonie zmienia się również jej partner? Że poprzez swoją zmianę percepcji siebie samej wyciąga swojego partnera z alkoholizmu?
Bo jak inaczej wytłumaczyć, że zrozumienie matki i jej własnych traum wpływa na poprawę zdrowia fizycznego jej dziecka? Naukowcy coraz mniej mówią o materii, a więcej o energii i o tym, że wszyscy jesteśmy połączeni i współzależni od siebie, że jesteśmy energią współistniejącą z innymi energiami. A już wkrótce na kanale pojawi się kolejny wideoblog o duchowym podejściu do kwestii DNA, o możliwości wpływania na zmiany w kodach oraz o energetycznym uzdrawianiu. Dziękuję, że jest.